Dzień dobry. Dziś naprawdę ostra scena z wyjątkowo ostrego filmu. Nagi Instynkt Paula Verhoevena z 1992 roku był na ustach każdego, kto chodził do kina lub posiadał zestaw kina domowego, wówczas VHS. Film z miejsca stał się hitem i wylansował Sharon Stone na prawdziwą femme fatale Hollywood. Piękną i pociągającą, ale i niebezpieczną jak zakazany owoc. Reżyser potrafił okiełznać aktorkę, co zaowocowało niezwykle oryginalną sceną przesłuchania. Sceną, która na zawsze już chyba pozostanie w pamięci kinomanów. Scena przesłuchania to majstersztyk pod względem reżyserskim i realizacyjnym. Katrin Trammell, grana przez Sharon Stone, jest bohaterką świadomą swojej kobiecości, inteligencji, a także tego, co może otrzymać. Aktorka stworzyła postać delikatną, a jednocześnie silną, pragnącą bliskości, a jednocześnie wyzwoloną, ceniącą podstawowe instynkty ludzkie, a jednocześnie inteligentną. W omawianej scenie fantastycznie zostało to pokazane. To ona skupia na sobie całą uwagę widzów. To ona jest królową tej sceny. Jest to druga odsłona tej postaci w filmie, tak więc można uznać, że scena przesłuchania jest sceną, w której widz w pełni widzi, z jaką kobietą ma do czynienia. Kiedy pierwszy raz widzimy Trammell na ekranie, jest ona sama. Nie ma przy niej nikogo. Tę samotność podkreśla również pejzaż, którym kobieta się delektuje. Tutaj widz nie wie jeszcze, z kim ma do czynienia. Widzi piękną blondynkę. Jednak po krótkiej rozmowie wie już, że to kobieta mająca świadomość, co może ona i co mogą inni wobec niej. Potrafi bez wstydu oznajmić agentom o swojej relacji z zamordowanym, która oparta była nie na uczuciu, ale na spełnianiu swoich fizycznych potrzeb. Jednocześnie nie okazuje żalu, pomimo że jej związek ze zmarłym trwał 1,5 roku. W tej scenie, bardzo ważna i jednocześnie pociągająca dla widza w bohaterce, jest jej wiedza na temat policjantów i prawa, które jej przysługuje. Wyraźnie widok agentów jej nie przeraża, pomimo że może zostać oskarżona o morderstwo. Katrin już na samym początku daje o tym znać. Dzień dobry. Jestem detektyw Karen, a to detektyw Moran. Jesteśmy z San Francisco. Wiem, kim jesteście. A także o tym, że wie, co policjanci mogą, a czego nie mogą i nie boi się ich gróźb. Posłuchaj, paniusiu, możemy to zrobić na posterunku, więc aresztujcie mnie i pojedziemy na posterunek. Kolejną odsłoną, w której widz ma okazję poznać Trammell, jest scena, w której policjanci przychodzą zabrać ją na posterunek, na przesłuchanie. I tutaj kobieta już daje pokaz swoich niezwykłych umiejętności i grania z męską naturą. Zobaczcie, kiedy agenci przyjeżdżają po Katrin, wydaje się, że kobieta zaczyna być osaczona. Policja wie już, że jest pisarką, która w swojej książce opisała scenę morderstwa w sposób identyczny z faktycznym, które dokonane zostało na jej kochanku. Spójrzcie na ten kadr. Jest typowy dla tego ujęcia sprawy. Kobieta jest pomiędzy dwoma agentami, co ma sprawiać wrażenie jej osaczenia. Lecz już chwilę później sytuacja się zmienia. Osaczonymi mogą czuć się policjanci. Zwróćcie uwagę, że już zaproszenie agentów do domu pokazane jest w planie pełnym, co dobrze pokazuje postaci. Tutaj Katrin prowadzi mężczyzn. Jeszcze bardziej jest to wymowne chwilę później, kiedy kobieta przyszykowała się już do wyjścia z mężczyznami. Zobaczcie, jak kamera prowadzi bohaterkę, która nie zwracając uwagi na agentów, mija ich i w konsekwencji to ona ich prowadzi, co pokazuje już wyraźnie ostatnie ujęcie. Teraz, pomimo że bohaterka jest w środku, wyraźnie ona dyktuje warunki gry. To już nie policjanci prowadzą kobietę na posterunek, a ona ich. Kolejna scena w samochodzie jest kontynuacją tego, co twórcy zaczęli już odsłaniać przed chwilą w domu. Spójrzcie na zachowanie Katrin. Pokazuje agentom, że to ona mówi im, co mają robić, a nie odwrotnie. Masz papierosa? Nie palę. Palisz. Przy tym nie znika jej uśmiech i pewność siebie. No i mamy słynną scenę przesłuchania. Tutaj wszystko to, co zostało do tej pory zbudowane przez poprzednie odsłony, zostało wykorzystane i pokazane jeszcze bardziej dosadnie. To swego rodzaju kulminacja w poznawaniu bohaterki. Już wejście do sali przesłuchań ukazuje bohaterkę w taki sposób, że wypełnia ona większą część kadru, sprawiając wrażenie, jakby tylko ona się liczyła, nie agenci. Ważny jest także dobór ubioru bohaterki. Lubi ona biel i akurat w tej scenie jej ubiór jest w całości w kolorze białym. Wyróżnia ją to na tle agentów, którzy kolorystycznie wydają się nijacy. Zobaczcie kadr pokazujący bohaterkę siedzącą w pozie kobiety świadomej swojej kobiecości. Biel stanowi tutaj kontrast dla szarej, zimnej, surowej wręcz sali.
Kadr ten daje znać podświadomości widza o tym, że to ta kobieta jest tutaj policjantem, a policjanci przesłuchiwanym. Początek wykorzystuje motyw papierosa do podkreślenia, kto tutaj jest wyżej w hierarchii ważności. Tutaj nie wolno palić. Oskarżycie mnie o palenie? Spójrzcie na reakcję policjanta. Jego mina mówi wszystko. Potem jest wymowne milczenie, które przerywa jedynie dźwięk zapalanego zapalniczką papierosa. To wzmaga wydźwięk ustalanych przez Katrin ról w sali. Bardzo wymowny jest także ruch postaci. Spójrzcie na policjanta, który oparł się na krześle, tym samym odsuwając się od bohaterki. Wtedy ona się do niego zbliża. To pokazuje, kto jest atakującym, a kto atakowanym. Chwilę później policjant zbliża twarz do bohaterki, zadając pytanie, czy ona zabiła ofiarę. Kobieta odpowiada tym samym ruchem w kierunku policjanta, mówiąc z całkowitą pewnością siebie. Nie da się jej zaskoczyć czy przestraszyć. Na szczególną uwagę zasługuje poza bohaterki. Wspomniałem, że jej sposób siedzenia zdradza widzom, że to kobieta wyzwolona. Siedzi bardzo wygodnie na krześle, które w tym pomieszczeniu raczej do wygodnych należeć nie powinno. Zobaczcie, jaką swobodę przejawia Katrin. Czuje się tutaj nie tylko bezpiecznie, ale także silna. A to przecież sala, która odwagę powinna odbierać. Oczywiście najmocniejszą częścią sceny jest przełożenie nogi na nogę, kiedy bohaterka zdradza brak bielizny. To ujęcie nie miało precedensu w kinie. Ci, co oglądali film, wiedzą, o czym mówię. Ja niestety nie pokażę Wam tego fragmentu ze względu na zasady publikacji YouTube'a. Ale zobaczcie chociaż reakcję policjantów. Atmosfera podczas przesłuchania jest niezwykle duszna. Reżyser osiągnął to kilkoma zabiegami. Światło nie jest pełne. Agenci wydają się być nierównomiernie oświetleni. W pomieszczeniu panuje półmrok. Do tego mamy chłodną barwę niebieską wypełniającą pomieszczenie. Podkreśla ona zamknięcie i izolację. Mamy także ciekawy zabieg zastosowany przez twórców. Katrin siedzi wygodnie na krześle, paląc papierosa. Wcześniej została jej zaproponowana kawa, ale odmówiła. Może kawy? Nie, dziękuję. Nie potrzebuje nic do picia. Ale zobaczcie, co dzieje się z policjantami. Tutaj mamy pierwsze wyjście po wodę. Tu po kawę. Agentom wyraźnie udziela się duszna atmosfera przesłuchania. W pierwszej połowie sceny ich twarze są czyste, w drugiej połowie widać już ociekający pot. I marynarki. Spójrzcie, że na początku wszyscy mieli je założone. Z biegiem sceny znikają z wybranych bohaterów, by na końcu więcej niż połowa agentów ich nie miała. Bardzo istotnym uważam fakt, że w całej scenie nie mamy ujęć zdejmowania marynarek. One po prostu znikają z postaci w kolejnych ujęciach. Można powiedzieć, że to błędy montażowe, ale dialog jest płynny, nie czuć przerywania, zatem nie ma powodów, by uznać ten zabieg za pomyłkę. I na koniec wskazałbym naszą bohaterkę, która również w którymś momencie zdejmuje okrycie, ale robi to przed znikaniem marynarek u policjantów i ten zabieg nie ma na celu pokazania jej przytłoczenia. To wyraźnie ukazane usuwanie odzienia jest czymś, co ma wywołać przytłoczenie i duszność w policjantach. Scenę kończy pytanie padające nie ze strony agentów, ale Katrin, która pyta, czy mężczyźni nie chcą użyć wykrywacza kłamstw. Zobaczcie, jak wymowna jest wówczas jej poza. Ręce zakłada na krześle, jakby sugerowała, że jest gotowa do związania i... Dla mnie to mistrzowsko ukazana scena. Reżyser Paul Verhoeven i autor zdjęć Jan de Bont, który pracował przy takich filmach jak Szklana pułapka, Polowanie na czerwony październik czy Zabójcza broń 3, stworzyli niezapomnianą scenę, która myślę do dzisiaj zapisana jest w pamięci światowej kinematografii. Jeżeli oglądaliście ten film, to koniecznie pochwalcie się o tym w komentarzu. Dziękuję Wam, że ilość subskrypcji na moim kanale wzrasta. A tych, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam do pozostawienia suba. Dziękuję za uwagę.